Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było. Z racji tego, że mamy teraz epidemię koronawirusa i większość przynajmniej siedzi w domu, przy tych odcinkach nie będziemy się śpieszyć. Ile odcinki wyjdą, tyle będą. Jeżeli będą trwały 1,5 godziny, no to będą trwały 1,5 godziny, przynajmniej będziecie mieli co oglądać. Także jakoś nie będę się specjalnie jakoś tutaj już nastawiał, że musi być szybko, czy tak. Po prostu powoli będę sobie nagrywał. Oczywiście czekam na Wasz feedback, czy chcecie, żeby pojawiły się kolejne odcinki. 49. Secret Service na okładce Lands of Lore 2. No cóż, zobaczymy, co przyszykowali dla nas w tym numerze. Powoli się zbliżamy, słuchajcie, do końca tych Secret Service'ów. To jest w ogóle spoko. Zobaczmy, co mamy w nowościach. W nowościach mamy Interstate 77, tu jest podpisany. To ciekawostka, bo tak naprawdę... bo to jest dodatek. Dodatek miał się nazywać Interstate 77, co nie jest do końca prawdą, bo dodatek w końcu nazywał się Nitro Riders. Natomiast mamy tutaj pierwsze screeny z Half-Life'a, który troszkę inaczej wygląda i mamy tutaj to jest chyba Freeman, słuchajcie, z perspektywy trzeciej osoby pokazany, tak mi się wydaje. No i pierwsze zapowiedzi z Quake'a 2. Quake 2 ogólnie o wiele lepiej wyglądał lepiej mnie się grało w Quake'a 2 niż w 1. No i wyglądał przy okazji lepiej też. 1 była strasznie taka ponura, 2 była bardziej kolorowa. Co dalej? Blade Runner. Niedługo możemy czekać na jakiś tam remaster, coś tam się szykuje. Ciekawe, czy wszystkie gry Westwoodu będą miały swoje zremasterowane wersje. Wszystko na to wskazuje. Doczekaliśmy się Command Conquer. Prawdopodobnie po Blade Runnerze może przyjdzie też czas na Dune albo właśnie Lands of Lore, który naprawdę też był całkiem niezłym RPG-iem, jeżeli ktoś oczywiście lubi tego typu gry. No nie mniej. Blade Runner. No dobra, z nowości, czyli z zapowiedzi. King Quest 8. King Quest 8 bardzo się zmienił od poprzednich rzeczy, poprzednich części. Wcześniej to było oczywiście gry przygodowe, stricte przygodowe. Tutaj to już był taki trochę RPG, trochę podchodziło to bardziej pod Quest for Glory. Mi się to nie podobało i uważam, że ja ogólnie nigdy nie przepadałem za serią King Quest, może tak, ale to, w którą stronę szło, wydawało mi się, że nie jest to dobrym pomysłem i Mask of Eternity w ogóle mnie nie wciągnął, szczerze mówiąc, i było to dla mnie takie kiepskie ogólnie. No jeżeli chodzi, miało to co prawda jakieś szalone wymagania sprzętowe, ale gra wyszła taka sobie. The Curse of Monkey Island. Jeszcze się ta gra nie pojawiła, to było grane, ponieważ jeszcze nam została druga część Monkey Island do omówienia i dopiero się zajmę The Curse of Monkey Island. W mojej opinii z tych wszystkich części, jeżeli weźmiemy pod uwagę każdą część Monkey Island, jaka wyszła łącznie z Tales of the Monkey Island, uważam Curse of Monkey Island najfajniejszą część. Przede wszystkim dlatego, że zrobiono to w rewelacyjny sposób. Grafika taka cartoonowo-komiksowa, to naprawdę świetnie wypadło. Charakterystyczny styl tworzenia grafiki 2D przez LucasArts, czyli takie powyginane różne budynki. Jak dla mnie idealnie się to sprawdziło i to pokazuje właśnie to, że poszli w dobrą stronę. Niestety przy Escape of the Monkey Island, czyli przy 4. części, LucasArts poszedł w to, co modne, w to, co jest w trendach, no i zrobili oczywiście grę, która była w 3D i niestety wyglądała już dosyć kiepsko. Znaczy tam chyba tła były nadal prerenderowane, podobnie jak w Grim Fandango, ale postać już była 3D i to już niestety wyglądało kiepsko. Wiele osób uważa, że Escape from the Monkey Island jest najsłabszą częścią wszystkich. Monkey Island, ja uważam, że 3, The Curse of the Monkey Island, jest najfajniejszą, naprawdę świetna. Do tego ta muzyka, słuchajcie, muzyka jest rewelacyjna, szczególnie w intrze, kiedy mamy płynącego Guybrush'a na tym samochodziku z Luna Parku, bo nie wiem, czy wiecie, tutaj zaspoileruję, 2 miała strasznie kiepskie zakończenie i wielu graczy w tamtym czasie była strasznie tym zawiedziona, jak to się skończyło, jak rozwiązano całą tą fabułę Guybrush'a i oczywiście Leczaka, tego demonicznego pirata, którego tutaj widzimy. I to, jak zostało to rozwiązane pod koniec części 2, wielu uważa za jedną z najgorszych zakończeń gier. I oni jakoś próbowali z tego wybrnąć, bo to zakończenie nie było otwarte, było zamknięte. Już jakby do końca doprowadzało całą historię. I to, że na początku 3. części Guybrush Threepwood płynie w tym samochodziku takim z Luna Parku, jest właśnie nawiązaniem do zakończenia 2. części, co ciekawe. Ale o tym sobie powiemy oczywiście w ramach To było grane,
kiedy pojawi się druga część Secret of the Monkey Island. Ubik od Filipa K. Dicka. Zauważcie, że w tamtym czasie popularne zaczęły się robić gry cyberpunkowe, bo i Blade Runner, i Ubik. Ja co prawda w Ubika nie miałem okazji zagrać, grałem tylko w takie niewielkie demko, ale uważam, że to całkiem zainteresowała mnie ta gra, ok? Fajnie to wyglądało, była to trochę taka strzelaninka taktyczna, fajnie to wyglądało, natomiast nigdy nie miałem jakoś okazji w to się za bardziej zagłębić, ale oczywiście to nie znaczy, że jeszcze nie będę miał okazji, może jeszcze się przyda. Myth, The Fallen Lord, czyli Fallen Lords. Gra, która była w to było grane, jest to taki, można powiedzieć, RTS-ik z tym, że nie mamy możliwości budowania jednostek, a mamy tylko do wykorzystania te jednostki, które aktualnie posiadamy. Zrobiła to oczywiście firma Bungie. Jak dla mnie Myth jest świetny. 2 i 3 już mi się tak bardzo nie podobały. Ten pierwszy Myth, ta atmosfera przygnębienia, w zasadzie walki o z góry straconą sprawę jest naprawdę super. Uważam, że jest naprawdę świetny. Do tego dochodził bardzo fajny silnik, bardzo fajna fizyka. Gdy rzuciliśmy granatem na przykład w jakiegoś zombiaka, rozpadał się na wszystkie części, te części na przykład staczały się z górki, także pod tym kątem uważam, że to wyszło naprawdę dobrze i uważam, że Myth The Fallen Lords jest naprawdę świetnym tytułem. Ktoś tu pisał do mnie? No kto chętnie. Okej, tutaj mamy fajną rzecz, Warcraft Adventures. Była to gra przygodowa, która miała dziać się w świecie Warcrafta. Gra tak naprawdę nigdy nie wyszła, ale kilka lat temu albo w zeszłym roku miałem okazję zagrać, bo ktoś tą grę wypuścił w formie, jakiej została ona zrobiona, czyli no, taka niedoróbka. Nie wiem dlaczego to nie wyszło, bo była to oczywiście, znaczy wiadomo, przeniesienie Warcrafta, czyli kultowego RTS-a w tryb gry przygodowej, niewielu osobom mogło się to spodobać, ale wiele osób na to też czekało. Z grafiki wygląda to naprawdę świetnie i z tych gameplayu, który mi się udało ograć, z tej gry, która wyciekła na internet, muszę przyznać, że zapowiadało się to nieźle, aczkolwiek no powiedzmy sobie szczerze, już czasy były takie, że niestety gry przygodowe powoli umierały i mogło tak być, że obawiali się klapy na przykład, żeby wydali i to by się nie sprzedało, to jest bardzo prawdopodobne. No bo z tego dema, czy tam z tego wycieku, który mogliśmy zagrać, było widać, że gra była naprawdę w zaawansowanym stopniu produkcji, w zasadzie już była na ukończeniu. Nie wiem, czy tą grę całą dało się skończyć, ale naprawdę tam można już było naprawdę bardzo duże fragmenty przejść, także ciekawe dlaczego to się nie pojawiło. Death Trap Dungeon, nie grałem w to. I chyba się nie dziwię, że nie grałem. Wygląda te laski. Jak to wyglądało? Który to był rok? 97. To ciekawe, czy w 97 mówią wow, jakie kształty. Dziwne to były czasy. Die by the Sword. Gra, która zasłynęła bardzo ciekawym sterowaniem. Otóż sterowaliśmy myszką, ale nie sterowaliśmy ciosami postaci, ale myszką sterowaliśmy ręką postaci. Trochę jak na przykład Surgeon Simulator. Machając różne strony myszką wykonywaliśmy różne ciosy. Bardzo trudna gra, bo ogarnięcie tych ciosów było naprawdę mega ciężkie i dużo było w tym takiej jakiejś przypadkowości w zasadzie, co tu się dzieje. Fajne, bo próbowano coś nowego, tak? Natomiast chyba nikt nie poszedł dalej tą drogą. Day by the Sword zawsze zostało tak zapamiętane właśnie jako gra z dość interesującym sterowaniem, czyli to, że sterowaliśmy ręką wojownika, a nie wyprowadzaliśmy ciosy tak jak w innych grach, naciskasz jeden przycisk i postać wykonuje jakiś cios, na przykład w Wiedźminie, tylko sterowaliśmy jedną ręką. Total Annihilation dla wielu jedna z najlepszych gier RTS, jakie powstały. Ja przyznam szczerze, że w mojej opinii przegrywało to, dla mnie osobiście, przegrywało to z chociażby Command & Conquer, który w mojej opinii z tych gier RTS-owych jest takim
najlepszym tytułem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast miało to swój urok. Miało to swój urok. Oczywiście więcej o Total Annihilation powiemy, jak pojawi się w pełnej wersji tutaj Redguard. Pamiętam, że strasznie chciałem zagrać w tą grę, bo jest to gra z uniwersum The Elder Scrolls, czyli z tego uniwersum, z którego pochodzi Skyrim, Morrowind i Oblivion. Nigdy mi się nie udało w to koniec końców zagrać, ale pamiętam, że byłem mocno tym zajarany. Słuchajcie, zobaczcie, no nie wiem, czy widać tutaj ten screen, ale ten koleś w ogóle składa się tu z kilku klocków. Pamiętam, że wtedy żeśmy się jarali. Wow, jak to jest w ogóle zrobione, tak? Tu widać, że wszystko na 3D Maxie tyrane. Na przykład statek. No i faktycznie, jak tak patrzy się na model, to jest mega ubogi, ale kiedyś robiło to wrażenie i tak wow. No ale niestety nie grałem. W Incubation też nie grałem, chociaż pamiętam bardzo pozytywne recenzje tego, chyba CD Action, o ile dobrze pamiętam, ale niestety nie udało mi się w to zagrać. Co my tutaj mamy? Siege, nie mam zielonego pojęcia, Gettysburg. To bardziej gra głównie dla Amerykanów, którzy się pasjonują bitwami z wojny secesyjnej. Gettysburg był chyba jedną z najbardziej krwawych bitew wojny secesyjnej. Nie wiem, nie za bardzo w tym siedzę. Mamy wywiad z autorami Lands of Lore, Guardians of Destiny. O ile dobrze pamiętam, chyba Command Conquer w Red Alert było demko, takie rolling demo z filmikiem właśnie z Lands of Lore. No, robiło to wrażenie. No, wszystko oczywiście było prerenderowane, ale w tamtym czasie gracze bardzo byli nastawieni na ładnie wyglądające RPG. Już dosyć było gier w stylu Way of Beholder, czyli tam jakichś takich tytułów, tylko wszyscy chcieli fajnej, prerenderowanej grafiki. Między innymi dostarczał to Stonekeep, no a Lands of Lore, Guardians of Destiny było właśnie drugą grą tego typu właśnie z rewelacyjną grafiką. Naprawdę wyglądało to dobrze. No i gra była przy okazji fajna, tak? Co z moich ust gra, że RPG to brzmi dziwnie, ale w tamtym czasie grałem we wszystko, co wpadło w moje ręce, także RPG, nie RPG, symulatory, w zasadzie wszystko, co przechodziło przez moje ręce, było przeze mnie ogrywane, nierzadko od początku do końca na 100%. I pierwsza zapowiedź Mortal Kombat. Ja muszę przyznać, że tutaj na tych screenach, które były pokazane, wyglądało to o wiele lepiej niż w rzeczywistości. Znaczy postacie wydawały się o wiele bardziej plastyczne, może tak to ujmę. Pewnie dlatego, że zdjęcie było zrobione po prostu aparatem, ktoś zrobił zdjęcie automatu. I tutaj na przykład skorpion spadający do tej studni, gdzie na dole były te ostrza, na które się nabijał, wygląda naprawdę o wiele bardziej plastycznie niż faktycznie później w grze to wyglądało. Natomiast ja byłem strasznie zajarany, bo to jest w ogóle jakieś demo tego dopiero, jak widzicie, jest nie wszystkie postacie. I w Jastarni pierwszy raz Mortal Kombat, ja chyba mówiłem to, byłem w Jastarni i w jednym z tamtych bud z automatami właśnie był Mortal Kombat i pamiętam, że był oblegany ten automat i my tylko żeśmy przechodzili ze znajomymi, ja tam zerknąłem i akurat był moment, kiedy chyba Sub-Zero łapał Skorpiona i robił mu to wygięcie nogi w drugą stronę, czyli takie jakby złamanie. Pamiętam, że mówię, o Jezu, jakie to jest super, kiedy ja w to zagram. Już potem się nie mogłem doczekać, kiedy z tej Jastarni wyjadę i będę grał w Mortal Kombat w domu. No i jak kupiłem 4 Mortala, no to byłem raczej dość zawiedziony, bo graficznie to było kiepskie. Brutalność była, ale powiedzmy przeniesienie tego w 3D wyszło tak sobie, więc no nie byłem za bardzo zafascynowany tym, jak to wyszło. No i dwie bijatyki dosyć zapomniane, Time Warriors i War Gods. Na PC-ta próbowano wydawać te gry, które mogłyby zastąpić PC-ciarzom Tekkena, Virtua Fightera i wiele innych bijatyk, które się pojawiły. No na przykład Soul Edge'a, ale to wszystko to była straszna lipa, słuchajcie, to były tak niemrawe te bijatyki. Przede wszystkim kiedy odpaliłeś sobie, nie wiem, Tekkena, czy tam nawet tego Soul Edge'a, te bijatyki miały dynamikę, tą szybkość, a to było jak flaki z olejem, słuchajcie, i każda z tych gier była żałosną próbą podrobienia Tekkena, skazaną na porażkę, tak, nawet w War Gods to nawet było coś takiego, że były jakieś fatality, o ile dobrze pamiętam, ale to wszystko było tak kiepskie, tak słabe, że no nie dało się, tak, Tekken był tylko jeden, znaczy ogólnie te gry na konsolę, bijatyki, to były takie wyznaczniki jakości gier konsolowych. W tamtym czasie bijatyki były chyba najbardziej popularne na konsolach, więc te Tekkeny, to wszystko to wyglądało i się ruszało, po prostu to była szajba. A na PC-cie były jakieś gnioty, co prawda obsługiwały one
akceleratory graficzne, ale to zupełnie, to nie było charakteru. No, te postacie to w ogóle takie mało charakterne. Nikt nie pamięta postaci z Time Warriors ani War Gods, założę się, że to były jakieś w ogóle, nie wiem, losowo wybrane postacie. Decathlon Fridio Games, nie wiem. FIFA Soccer Manager, nie mój temat. Premier Manager, UEFA Champions League, to są zupełnie nie moje tematy. Chociaż miałem znajomych, którzy się fascynowali na przykład Premier Manager i spędzali przy tym długie godziny. Tu mamy jakąś Actua Soccer Club Edition. O Actua Soccer mówiłem, akurat w Club Edition nie grałem w tą podstawkę, ale pewnie sama idea jest podobna. Test Drive Offroad, też był test drive, który był właśnie takimi samochodami offroadowymi, też jakieś demo grałem. Guts and Garters, to jest w ogóle też ciekawa rzecz. Nie miałem okazji w to zagrać, aczkolwiek pamiętam bardzo pozytywną ocenę w CD Action. Była to strzelaninka z prerenderowaną grafiką, w której chodziliśmy ludkiem chyba w prawą stronę, czyli taka klasyczna strzelanka, ale dorzucono do tego masę różnych wybuchów w stylu Michaela Bay'a. No i to wszystko wyglądało po prostu fajnie, tak? Znaczy to było cały czas prerenderowana grafika, ale wyglądało dobrze. Szczerze mówiąc nie wiem, wiem, że w CD Action tam nie wiem kto to opisywał, nie pamiętam już, ale bardzo pozytywnie się wypowiadał na ten temat tej gry i bardzo chciałem w to zagrać, ale jakoś nigdy nie miałem okazji. Hardware, nie miałem okazji też zagrać, jakiś symulatorek. Terrasite, też zauważcie, że bardzo dużo powstaje takich generycznych shooterów kosmicznych na przykład, z bardzo kiepską grafiką, znaczy wtedy z kiepską grafiką, tak, ale takich słabych, no ogólnie to słaby. Wipeout XL, no to oczywiście PC-towa wersja Wipeouta, fajna gra, no Wipeout to jest klasyk, tak, to nie ma co w ogóle do tego żadnych wątpliwości, natomiast faktycznie jeżeli odpaliło się to na Voodoo, no to miało wygar, tak, wyglądało lepiej niż na PlayStation, no i przede wszystkim śmigało w wyższej rozdzielczości i tam pewnie miało więcej klatek, no także Wipeouty to naprawdę mega fajne gry. Oczywiście tutaj mówimy o czasach, kiedy, przeczytam Wam może, że na Power VR w 800x600 albo 1024x768, a na Voodoo na 3DFX-ie 640x480 taką rozdzielczość osiągały Wipeouty, ale to nie miało znaczenia, tak? To ważne było, że to śmiga, że jest super, że są rozmazane tekstury i to było ważne, nie? Przede wszystkim ważna była ta płynność i szybkość. No bo w Wipeoutie było oczywiście nie bez znaczenia. F-16 Fighting Falcon, nie mam pojęcia. 688 Hunter, Killer, też nie mam. Symulator łodzi podwodnej. Kiedyś grałem w jakiś symulator łodzi podwodnej, ale nie pamiętam już zupełnie tego. Dark Earth, gra, która pojawiła się, w to było grane. Bardzo fajny miks przygodówki i można powiedzieć bijatyki. Fajne było to, że grę można było grać dosłownie po swojemu, można było wybić wszystkich i kontynuować rozgrywkę. Nikt nikomu nic nie narzucał. Oczywiście gra była utrzymana troszkę w stylu Alone in the Dark, czyli prerenderowane lokacje, no i po tych się poruszała trójwymiarowa postać. Mi się strasznie Dark Earth podobał. Niedawno nawet była taka krótka, wróciłem do tej gry na chwilkę przy okazji plag w grach wideo. Nadal uważam, że jest fajny tytuł, warty pogrania, aczkolwiek to taki trochę, to jest taka gra troszkę z innych czasów. Dzisiaj może to być troszkę niezjadliwe i próg wejścia może być wysoki, natomiast no, nawet ocena 9/10 sugeruje, że jest to naprawdę dobra gra i taka była. No. Dobra, co mamy dalej? Dog Day i Animal. Animal miałem jakieś demo chyba, to się chodziło takim kabanosem w ogóle jakieś to było chore. Pamiętam, że to odpaliłem 3/10, już wiem dlaczego nie grałem w pełną wersję. W Dog Day też nie grałem, ale to jakiś świat, w którym są zamieszkałe przez psy jedynie. Nie wiem, to też mnie już jakoś tak nie za bardzo. Kuala Lumpur, Journey to the Edge, nie mam pojęcia. Huygens. 2/10. No ile może mieć ocena, jaką może mieć ocenę gra, która się nazywa Huygens? No nie może być więcej niż 2/10. Little Big Adventure. Jest to druga część Little Big Adventure, Twin Sense Odyssey, fantastyczny tytuł, aż się dziwię, że nie powstała potem trzecia część
taki przygodowy z rewelacyjną na swoje czasy, pomysłowo zrobioną grafiką. Oczywiście to było grane obydwie części, ja strasznie się jarałem, szczególnie tą drugą częścią, która miała masę przeróżnych pomysłów, a to tam można było samochodzikami jeździć, no i przede wszystkim dużo działo się na zewnątrz, w odróżnieniu od pierwszej części, no i ta grafika 3D, która już generowała już całą grafikę w 3D. Wcześniej postać była trójwymiarowa, a lokacje były z rzutu izometrycznego. W dwójce zrobiono to w taki sposób, że wnętrza budynków nadal były prerenderowane w rzucie izometrycznym, natomiast na zewnątrz wszystko było generowane w czasie rzeczywistym. Co ciekawe, wtedy komputery nie były na tyle mocne, żeby robić na przykład kamerę, która podąża za graczem i odświeżać to na przykład 25-30 klatek na sekundę, więc kamera po prostu była taka, że generowała obraz statyczny, oczywiście w czasie rzeczywistym, ale w każdej chwili można było tą kamerę zmienić naciskając Enter. Nie były to na sztywno ustawione kąty kamery, ale sama gra je generowała. To było dosyć ciekawe podejście, no ale jedyne możliwe podejście w tamtym czasie, bo komputery były za słabe, żeby to wszystko przeliczyć, więc była statyczna kamera. No i na tym poruszały się oczywiście też trójwymiarowe postacie. Bardzo fajny tytuł. Beasts and Bumpkins. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Dalej. No i mamy Lands of Lore, Guardians of Destiny. O, jak słyszycie, sąsiedzi jeszcze nie skończyli wiercenia. Fantastycznie. Dobrze, że dzisiaj streama zapowiedziałem, bo tam czekali z tymi wiertłami udarowymi, kiedy streama zapowiem, żeby móc sobie tam troszkę powiercić. Będziemy musieli się niestety z tym przemęczyć, może tego nawet nie słyszycie. Próba zmierzenia się, tak jak mówiłem, z RPG-iem przez Westwood. Mówiłem wielokrotnie, czego dotknął się Westwood w latach 90. to było złoto i tutaj nie było wcale inaczej. Lands of Lore, fantastyczny tytuł. Mam go w planach, co prawda nie mam go w Big Boxie, bo nie mam Big Boxa, została mi sama gra, dlatego troszkę zwlekam z robieniem gameplayu, ale może kiedyś wpadnie mi tam ten Big Box i ten materiał na pewno się kiedyś, znaczy na pewno się z Lands of Lore coś tam kiedyś pojawi. Kiedy? Nie wiem, natomiast jest to naprawdę fajna gra RPGowa, która w tamtych latach robiła wrażenie. Robiła wrażenie tą prerenderowaną grafiką, tak? No to jeszcze nie te czasy, kiedy wszystko było w 3D. Tu mamy jakiś Callahan Cross Time Saloon, nie mam zielonego pojęcia. Betrayal in Antara. To jest druga część gry Betrayal at Krondor. Szczerze mówiąc, w tą część nie grałem. Gra została wyprodukowana przez Sierra, ale to jest, tutaj była na przykład gra, która miała tylko grafikę, próbę zrobienia grafiki 3D liczoną w czasie rzeczywistym. Oczywiście większość to były i tak bitmapy, ale widać było, jak różniła się pod kątem graficznym, jeżeli przyrównamy ją właśnie do Lands of Lore, Guardians of Destiny. Tu mamy jakiś poradnik do Dungeon Keepera chyba, no to już pewnie mówiłem w poprzednim odcinku. Pacific General to już nie grałem. Halls of the Dead, nie mam zielonego pojęcia. Warlords 3, w jedynkę chyba grałem, w trójkę nie. Świetnie, że zaczęli wiercić, jak zacząłem nagrywać, po prostu super. Szkoda, że rano nie wiercą, tylko czekają, aż zasiądę za kamerą. Wielkie bitwy Aleksandra, to pewnie o Aleksandrze Macedońskim coś, też nie grałem. No i mamy gry na PlayStation i na konsolę. Co tutaj mamy z nowości? Słuchajcie, pierwsza zapowiedź oczywiście Tekkena trójki. Kilka gier, które pojawiły się tutaj, czy tam za chwilę powinny się pojawić, to m.in. Hexen, Syndicate Wars, Air Combat 2 i Overblood. Na Sedze Saturn, zobaczmy, na Sedze Saturn wyszło na przykład X-Men Children of the Atom, fantastyczna gra. Nie wiem dlaczego uważało się, że ogólnie PlayStation jest gorsza, jeżeli chodzi o grafikę 2D i te wszystkie bijatyki, na przykład Capcomu, w tamtym czasie właśnie pojawiały się na wszystkie, no nie wszystkie, te bardziej znaczące pojawiały się właśnie głównie na Saturnie, a nie na pierwszym PlayStation. Ciekawa sprawa, że PlayStation tak mocno, znaczy to też mnie ciekawi, czy PlayStation tak mocno poszło w tą grafikę 3D, że faktycznie grafika poligonalna 2D gorzej sobie radziła na tej konsoli. To jest w sumie ciekawe. No i dobra, na Nintendo 64, i Nintendo 64 to była konsola, która mnie zupełnie nie interesowała. Między innymi zapowiedź oczywiście kultowego GoldenEye, a nie, to Mission Impossible, wygląda jak GoldenEye. Co my tu jeszcze mamy? Mortal Kombat, jakiś Dark Rift, zupełnie tych tytułów nie znam. Jakieś mamy programy dla dzieci, Duch w operze, Righteous 3D, czyli, to też jest 3DFX. Multimedialny seks, encyklopedia seksu, no niestety tego nie miałem, też żałuję. W Potrzasku to jest jakaś polska gra. No i słuchajcie, Big Red Adventure, gra, która
To była moja druga gra. W ogóle coś się tu ze screenami stało, coś nie pykło, bo screeny chyba robili zamiegi. To była moja druga oryginalna gra, która nie była polska. Pierwszą był Rex Nebular, drugą było właśnie Big Red Adventure. Pamiętam, że tą grę zapragnąłem mieć po jakiejś reklamie w jakimś czasopiśmie, chyba w Secret Service albo w Top Secrecie. Kupiłem ją wysyłkowo. To jeszcze były czasy, kiedy wysyłkowo kupowało się w taki sposób, że się w kopercie wysyłało pieniądze, autentycznie, do sklepu. Pamiętam, że strasznie byłem najarany na tą grę, znaczy strasznie chciałem w nią zagrać. Pamiętam, że jak ona przyszła, okazało się, że no nie była tak dobra, jak się spodziewałem. Z tej całej animacji, którą sobie wyobrażałem, że ona będzie taka komiksowo-kartunowa, płynna. Animacje były powtarzające się, tam tych animacji ogólnie było niewiele i gra była bardzo statyczna, jeżeli chodzi o samą grafikę, także byłem dosyć zawiedziony, ale tytuł był całkiem niezły, tak? To mało osób wie, że to jest tak naprawdę druga część innej gry, nie pamiętam tylko jak ona się nazywała, bo ten tytuł był zupełnie inny, znaczy inaczej się nazywał, coś z Chinami było. Byli chyba nawet ci sami bohaterowie. Natomiast sama gra, no spoko, nie? No, pograłem, skończyłem, ale pamiętam, że nigdy do tej gry drugi raz nie wróciłem, co było dla mnie dosyć niespotykane, że skończyłem grę raz i odłożyłem ją na półkę i nigdy, nawet szczerze mówiąc, że to był oryginał, tak? Że nigdy już więcej jej nie odpaliłem. Może kiedyś do niej wrócę jeszcze, może pojawi się w to było grane, zobaczymy. Na razie w takim razie, na razie chyba nie planuję nic zrobienia z Big Red Adventure, bo też, tak jak mówię, nie ciągnie mnie do tej gry, bo mam takie raczej neutralne wspomnienia z tym tytułem. Wacuś the Detective, Nauka jazdy i Rough and Tumble. To Rough and Tumble to chyba było nawet spoko, jak na amigowe czasy. Nie grałem w to, ale widziałem jakieś gdzieś recenzje i ogólnie ludziom się to ogólnie podobało. No dobra, mamy tutaj KGB, pierdoły, przecieki, reklamy, rozwiązanie konkursu Star Wars. Zobaczmy, co tam jest w moim ulubionym Manga Balanga. No i tutaj Secret Service zaczął te swoje plecaczki robić i te koszulki. Chyba nie chciałem. Nawet chyba mi przez myśl nie przeszło, żeby jakąś taką koszulkę tam sobie kiedyś od nich zamówić. Dobra, Tenchi Muyo. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale wygląda srogo. To jest właśnie motyw chińskich bajek, których ja nie trawię. Po prostu takich jakieś laski z jakimiś wielkimi gałami, gęby w kształcie truskawki, włosy w ogóle w losowych kolorach. To jest dla mnie w ogóle nie do przełknięcia, coś takiego. No i na końcu mamy Formuła Cards, też gra, w którą nie grałem, no ale to wyścigi to jakoś się nie dziwię. Dobra, to był 49. 50. jubileuszowy numer. Oferował taką fajną okładkę czarną z 50 groszy, 50 cent, można powiedzieć. I to był październik 97. Dwie fajne gry w zapowiedziach już na starcie, Hexen 2 i Legacy of Kain. Oczywiście to jest pierwsza część Blood Omen, Legacy of Kain, serii, do której później będzie należał chociażby Soul River. Wiele osób nawet nie wie, że Soul River jest większą częścią, tak? Znaczy jest częścią większej serii. Słuchajcie, tutaj mamy 50 lat Secret Service'u. Co? 50 lat Secret Service? Pierdoły. To jeszcze czasy, kiedy jeździło się na targi E3 tylko po to, żeby sobie robić zdjęcia z hostessami, jak widzicie. Dzisiaj to już chyba wyszło jako buractwo, ale kiedyś to jeździłeś po to, żeby robić zdjęcia z tymi. I potem wrzucał ktoś relację z E3 na przykład na Secret Service i 30 zdjęć z hostessami, że zero gier, tylko zdjęcia z hostessami. Żenujące to było. No i tu mamy ECT, no mówiłem, ECTS 97, zobaczcie, gry, foty jakieś robione z tego, z partyzanta, gdzieś tam koleś kitrał aparat przy kolanach, żeby te laski nie widziały, że im zdjęcie robi, no żenujące to było. Dzisiaj się uważa, że to jest ogólnie słaby pomysł. Dobra, co my tutaj mamy? The Rip, nie znam w ogóle tego. Daikatana, słuchajcie. Daikatana tak naprawdę na początku zapowiadała się nawet nieźle, znaczy w tych zapowiedziach, tak, tam hype był konkretny. No i oczywiście później się okazało, co się okazało. Nawet jeżeli graliście w Doom Eternal, to jest tam kilka easter eggów związanych z Daikataną, ale powiedzmy sobie szczerze, no
Nie tego się żeśmy spodziewali po panu Romero i wyszło z tego straszne badziewie i ogólnie gra, która się do niczego tak naprawdę nie nadawała. Nawet ciężko ją było ukończyć tak naprawdę przez to, że były te motywy, że trzeba było kogoś tam przeprowadzić na drugi koniec planszy, on się blokował na prostych ścianach. Reflux to jest polska gra od Metropolis, aczkolwiek nie grałem w demo, ale nie kojarzę zupełnie tego. No Wing Commander 5, tak naprawdę Wing Commander 5 to nie był tytuł, bo po czwartej części kolejna część Wing Commandera to był Wing Commander Prophecy, bez numerka, no i oczywiście bez Marka Hamilla. Wielu uważa, że słaba część, ja uważam, że było ok. Nie było to najgorsze, ale faktycznie czuć było, że jest mniejsza kasa na to poszła. No i też mniej płyt zajmowała gra, co było oczywiście łatwo można było sobie to przełożyć, że jest mniej cutscenek. Ja uważam, że gra nie była zła, ale do tych najlepszych części, czyli czwórki, trójki sporo brakowało. Earthsiege 3 nie grałem, Falcon 4.0 nie mam pojęcia już. Populous to była oczywiście odświeżona wersja, bo w Populousa to żeśmy grali z Arkiem i ze Zbylem za czasów jeszcze Amigi, natomiast tutaj Złotousty, jak on się nazywał, zapomniałem jak ten koleś się nazywał, Moulinet zapowiedział trzecią część całkowicie w 3D. Wtedy wszystko robili już w 3D, przechodzili w to w 3D, słuchajcie, to było w ogóle, widać było w każdej grze. Jeżeli tylko dało się, albo nawet się nie dało zrobić 3D, to i tak było to w 3D. Trzecią część już nie grałem w Populousa, również Forsakena też nie grałem. Dementia to była jakaś gra przygodowa, gdzie się sterowało taką starą babcią, w ogóle jakiś chory pomysł. Jakiś Telstar wpadł na ten szalony pomysł, żeby zrobić taką grę, ale też nie miałem okazji. A tak było, że babcia w takim staniku chowała rzeczy w ogóle. Te pomysły z lat 90. to było jednak hardcore. Virtua Fighter 2. Virtua Fighter 2, która pojawiła się oczywiście w wersji PC-owej, to chyba są zdjęcia z PC-ta, o ile dobrze widzę, tak, z PC-ta. No muszę przyznać, że to robiło wrażenie. Może to nie był Tekken, ale nareszcie można było łyknąć, liznąć trochę gry, bijatyki z konsoli właśnie na naszym PC-cie i trzeba przyznać, że Virtua Fighter 2 robił wrażenie, wyglądało to naprawdę spoko, jeżeli miałeś 3D fixa, no to te gry działały w miarę płynnie. No i co? No i tam była masa ciosów, aczkolwiek ja uważam, że Virtua Fighter nijak się miał do Tekkena, bo Tekken był bardziej taki... Virtua Fighter to, tak jak tutaj ktoś, nie wiem, chyba nawet Gulasz to powiedział, że to jest gra, w której mogłeś się uczyć tajników sztuki walki, bo faktycznie to była taka bardzo realistyczna bijatyka, te wszystkie ciosy faktycznie istniały i tak dalej. Tekken był bardziej taki, można powiedzieć, kosmiczny i to mi się bardziej podobało. Natomiast tutaj no, próbowano taką realistyczną zrobić tą bijatykę. No na pewno była bardziej techniczna, tak mi się wydaje. Nie jestem wielkim znawcą bijatyk, ale jeżeli tak przyrównałem sobie do mojego maszowania guziorów w Tekkenie, no to Virtua Fighter dużo tutaj było na jakieś przechwyty, coś tego typu rzeczy. Także to nie była zła gra, ale faktycznie no to nadal nie był Tekken. Nadal. Atomic Bomberman Ad Cop, czyli to był polski w ogóle, bo to polska chyba gra była, o ile dobrze pamiętam. Polska próba zmierzenia się z Virtua Copem z Segi, strasznie żenująca, szczerze mówiąc. Wyglądało to po prostu jakby ktoś w poziom z Duma wrzucił postacie z Wolfensteina. No słabe to było w opór. Widziałem to na jakimś demie ogólnie, bo to jakieś demo było, czy tam jakiś rolling demo, no to było takie słabe. Nie wiem, w ogóle nie powinni się brać za takie rzeczy. Eradicator. Grałem w Eradicatora, ale szczerze mówiąc, nawet na jakiejś płycie go mam. Nie kojarzę zupełnie. Jakaś strzelaninka TPP z postacią dwuwymiarową, także nic chyba specjalnego. Timek, nie wiem, Tymek. Cricket 97, po co w ogóle takie rzeczy zamieszczać w Secret Service? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ile osób kupiło Cricketa 97 w Polsce w tamtym czasie. Nie wiem, czy jedna w ogóle, albo i nawet nikt. W ogóle dziwię się, że to było w ofercie. Aż trzeba zobaczyć, czy w ofercie był Cricket 97, bo jestem ciekawy. No i pierwszy Resident, oczywiście trochę żeśmy naczekali się na Residenta, który wyszedł w końcu w wersji na PC. Różnica była oczywiście taka, że była wyższa rozdzielczość, te postacie były oczywiście lepiej, wyglądały lepiej, ale
Nie poprawiono teł. Teła były nadal w niskiej rozdzielczości, postacie były w wysokiej rozdzielczości, więc wyglądało to dosyć dziwnie, bo tła były w takiej jakości, można powiedzieć, jak na PlayStation 1, ale faktycznie gra była świetna. Pierwszy Resident spędziłem masę czasu, w ogóle gra na początku nie chciała się odpalić, jeżeli nie miałeś w ogóle akceleratora 3D. Później chyba jakiś patch wyszedł, ale wiem, że ja miałem co prawda już wtedy Voodoo i nie było tego problemu, ale faktycznie był wybór akceleratorów i jeżeli nie miałeś akceleratora, no to gra po prostu się nie uruchamiała. No i po drugiej stronie mamy Blood Omen Legacy of Kain, kultowy RPG z Kainem. Początek tej historii, która później rozwinie się chociażby w Soul Rivera. Fajny tytuł, dużo czasu w niego spędziłem. Zresztą w to było grane oczywiście, obydwie gry tak naprawdę się pojawiły. Kład, nie mam zielonego pojęcia. Sonic 3D. Jeżeli to jest Sonic Flick Island czy coś takiego, to mam to na Saturnie, ale też nie grałem jeszcze w to. No to były już popłuczyny po tym Sonicu Extreme, który miał być Soniciem trójwymiarowym i odpowiedzią na Crasha Bandicoota i Mario 64 i to w ogóle nie wyszło. Aczkolwiek pozostały jakieś szczątki w postaci jakiegoś jednego poziomu chyba właśnie, może nawet w Sonicu 3D. Mogło to być nawet dobre, ale niestety no, nie udało się. No Respect, nie mam zielonego pojęcia. Banzai Bug, to akurat grałem. Jedna z takich wielu gier, gdzie sterowało się owadem i co ciekawe, później japońska firma jakaś to podchwyci i wydadzą dwie części Mr. Mosquito na PlayStation 2, gdzie sterowało się komarem, natomiast tutaj sterowało się jakąś taką, nie wiem, ważką, czy co tokolwiek jest. Miałem to w wersji zripowanej, więc nie znałem fabuły, nie wiedziałem za bardzo, o co tam chodzi. Natomiast pamiętam, że tutaj patrząc na tego ludka, to wygląda właśnie jak Bernard z Day of the Tentacle. Się zastanawiałem, czy to właśnie nie jest zaczerpnięte tak chamsko dosyć, żeby nie powiedzieć zerżnięte właśnie z Day of the Tentacle. Pewnie 99% z Was nie wie w ogóle, o czym mówię. Dwa pinballe, Pinball Time Shock, to był dosyć ciekawy eksperyment, bo większość pinballi, tam jak kupowałeś grę, no to miałeś te 4 stoły, tak? Pinball Fantasies, Pinball Dreams, zawsze były 4 stoły. Time Shock Pinball był na całej płycie tylko jeden stół. I były dwie chyba takie gry wyszły, obydwie były dodane jako całe te pełniaki w CD Action. Faktycznie ten pinball był świetny, bo tam były te minigierki na tym wyświetlaczu, ten pinball był do najmniejszych szczegółów ogólnie był zrobiony po prostu tak, że mucha nie siada, no ale był tylko jeden stół, także no ile można grać w jednego pinballa, to wiadomo, że w którymś momencie się to nudzi, ale to był taki z tych wszystkich pinballi, to te robione przez Empire, nie pamiętam jak ten drugi był, chyba Big Race USA, o ile dobrze pamiętam, ktoś może teraz sprawdzić mnie na internecie, czy się nie mylę, Big Race albo Big Racing USA. To były chyba najbardziej dopracowane pinballe w tamtych czasach. No, spoko, tylko że no jeden stół, no to trochę słabo. Akcelerator. O Jesus, nie mam zielonego pojęcia, co to są w ogóle za jakieś hardcore 4x4, ok. X-Car, ok. Monster Truck. Grałem w Monster Truck Madness, bo była to jedna z pierwszych gier, które zostały wydane na akcelerator 3D FX-a. W to akurat nie grałem. Take No Prisoners. To była taka strzelanka z góry. Miałem też tą wersję jakąś zripowaną. Ciekawy pomysł zrobienia gry na, chyba to był silnik Quake albo coś w podobie, z tym, że zamiast pokazywać akcję z oczu, kamerę ustawiono u góry, podobnie jak w legendarnym Alien Breed na Amigę. I tła były oczywiście trójwymiarowe, poziomy były trójwymiarowe, ale postacie były 2D. Fajne to było i była jeszcze jedna gra, która działa się dokładnie chyba wydana przez tą samą firmę, tylko działa się w takich świecie fantasy, nie pamiętam jak to się nazywało, może mi się kiedyś przypomni, to powiem. Natomiast to Take No Prisoners było nawet całkiem spoko, fajne. EF2000 to jakiś ten Star Trek Generations, nie jestem wielkim fanem Star Treka, także nie wiem, tutaj to jakieś były próby przeniesienia generacji, czy był film chyba kinowy, tak, Star Trek Generations, gdzie spotkał się Picard chyba z Shatnerem, tak, jakoś tam, ale nie kojarzę zupełnie tego filmu, nie oglądałem, chociaż pamiętam, że dużo reklam leciało w tego filmu. I F-22 Raptor, symulatory lotu, no i Hexen 2, czyli odpowiedź na Quake'a, z tym, że z bronią białą i magią. Ja powiem tak, nie to, że nie lubiłem, bo lubiłem i Hexena i Heretika sobie pograć.
I nawet sprawiało mi to jakoś tam radochę i chyba Hexena 2 miałem właśnie na ruskim ripie, więc skończyłem go całego. Wtedy jak miałem coś na ruskim ripie, no to wiadomo, że kończyłem od dechy do dechy. Zresztą większość gier tak kończyłem od dechy do dechy. Fajne to były gry ogólnie, fajne. No jeszcze to czasy, kiedy te poziomy były strasznie takie toporne, zbudowane z jakichś wielkich kloców, ale to wypadało ogólnie bardzo spoko i miło wspominam. The Feeble Files, nie mam zielonego pojęcia, jakaś przygodówka. Broken Sword, The Smoking Mirror. Powiem tak, nie jestem wielkim fanem Broken Sword, szczególnie trzeciej części, która była już w 3D i która była strasznie w mojej opinii słaba, ale i jedynka i dwójka podobało mi się tak sobie. Wiem, że wielu z Was pewnie się zdziwi, bo dla wielu z Was to kultowe przygodówki z lat 90., ale ja uważam, że było wiele więcej lepszych przygodówek, chociażby od LucasArtsu, które spokojnie wygrywały z Broken Swordem. Podejrzewam, że popularność tej gry była taka, że dlatego, że ona się pojawiła też na PlayStation. Była jedna z niewielu chyba gier na PlayStation, gier przygodowych, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Ja oczywiście grałem w wersję PC-tową, ale tak jak mówię, bez szału. Voodoo Kid, kolejna gra przygodowa, nawet miałem jakiegoś ripa, ale szczerze mówiąc zupełnie tego nie pamiętam. Pewnie skończyłem, bo z ripów to ja wszystko grałem, przechodziłem co się dało, ale pewnie nie było to nic ciekawego. Kolejny raz Little Big Adventure, Battleground Ballroom Clash. Clash to chyba była polska gra, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak, Lyrics Longsoft, no. Szczerze mówiąc nie grałem w to, to był jakiś taki RTS-ik chyba, czy strategia, ale szczerze mówiąc nie miałem okazji. Chociaż mocno reklamowali tego Clasha i tam w jakichś zapowiedziach się to pojawiało, ale jakoś mnie tak średnio to. Meridian 59, Dragon Dice, nie mam zielonego pojęcia. Prince of Loyalty, Outpost 2, no i Total Annihilation, tak jak mówiłem, dla wielu kultowy RTS-ik, w mojej opinii, no przegrywał, przegrywał z Command & Conquer, pewnie dlatego, że w Command & Conquer były fajne scenki z aktorami, tutaj tego nie było. Pograłem trochę, skończyłem faktycznie Total Annihilation, ale muszę przyznać, że no nie podobało mi się tak bardzo. Znaczy, ja ogólnie wszystkie RTS-y, które grałem w tamtym czasie, nie wiem, Dark Colony, Kill, Crash and Destroy, Total Annihilation, wszystkie te gry przyrównywałem do Command Conquer i one, żadna nie była na tyle dobra. Dobra, co tu mamy dalej? The Tone Rebellion, żona właśnie tu przemyka po moim home office. Co się stało? The Tone Rebellion też nie grałem. No i Dark Colony, no to o czym mówiłem. Jeszcze było Conquest Earth, które miało być mega hitem, a wyszedł straszny z tego syf. Zresztą tam bullshit był taki sprzedawany, że pamiętam w PC Gamerze gra miała być jakaś super ekstra, wyszedł z tego jakiś niesamowity gniot. Jeżeli chodzi o Dark Colony, no to podobnie wiele osób tutaj się ze mną nie zgodzi, ale mi się też tak średnio podobało. Wiele osób może tutaj się ze mną nie zgodzi, ale ja uważam, że Dark Colony było dosyć słabe. Znaczy w tamtym czasie dużo wychodziło gier z gatunku RTS, które dla mnie osobiście były strasznie generyczne, nie miały jakby za bardzo na siebie żadnego pomysłu. Może Dark Colony nie było aż taką grą, która nie miała na siebie pomysłu, ale faktycznie jeżeli ponownie przyrównałem to do mojego ulubionego Command & Conquer, to w zasadzie nie było co zbierać. Aczkolwiek no wiem, że wiele jest osób, którym się to podobało. Rozumiem to. Są ludzie też, którym się podobał Conquest Earth. Każdy ma swoje jakieś typy, które były dobre. Mnie się ogólnie tak średnio to wtedy podobało. Enemy Nations, nie mam zielonego pojęcia. Co my tutaj mamy? No i mamy Sega Saturn, no i mamy Sonic R. I w tym Sonic R, słuchajcie, zobaczcie, to jest zapowiedź właśnie tej gry, która nigdy się nie pojawiła tak naprawdę. To miało być... Nie, czy Sonic R to nie są wyścigi? Zaraz, już teraz nie pamiętam, bo wiem, że na Saturnie były 3 chyba albo 4 gry o Sonicu. Ach, to są wyścigi. Okej, to ta gra się pojawiła. Czyli można było zrobić Sonika w trójwymiarze, w miarę dynamicznego, który mógłby równać się chociażby z Crashem Bandicootem, z Pyro, czy na przykład z Mario 64, bo mamy tutaj Sonic R jest właśnie tego typu przykładem, ale oczywiście to nigdy nie wyszło. No,
Nie wiem, saga Saturn to już chyba 97 rok, to ona już była w zasadzie chyba martwa, albo już dogorywała, już były ostatnie podrygi, więc nic tu ciekawego nie... Znaczy oni tam próbowali, nie ukrywam, że no próbowali wydawać jeszcze te gry, ale to już było takie naciągane, że i tak już się nie sprzeda. Last Bronx, no powiedzmy sobie szczerze, no, PlayStation miało Tekkena, Sega Saturn co prawda miała Virtua Fightera, ale próbowała jeszcze więcej tych bijatek wydać, no bo tam jeszcze było oczywiście na PlayStation, był Soul Edge fantastyczny, więc próbowano tutaj Last Bronxa wydać. Grę, w którą grałem też na PC-cie, no i ponownie gra, która w ogóle zero jakiejś dynamiki, te walki jakieś takie jak flaki z olejem, słabe to niesamowicie. Diamond Monster Sound, nie mam zielonego pojęcia. Miałem Sound Blastera, podróbkę, który działał i to mi wystarczyło. Ogólnie nigdy nie byłem wielkim fanem dźwięków w grach ani muzyki. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale to jest skrzywienie z dzieciństwa, kiedy miałem PC-ta bez karty dźwiękowej, więc większość gier była głucha. No, poza niewielkimi wyjątkami, w niektórych grach, na przykład Bzyczek wydawał jakieś tam pierdzenie, nie? No to wtedy to była moja jedyna muzyka. Dobra, Manga Balanga, co tu mamy? Hakenden, coś o samurajach chyba, Hakenden, baby, nie wiem, jakieś dziwne w ogóle, wilk gwałcący jakąś dziewczynę, dobra, już widzę, dlaczego tego nie chciałem oglądać. Okej, dalej. Reklama PlayStation, zobaczcie, świat wirtualnej przygody. Ciekawe dlaczego wybór gier, które tutaj są, to są jakieś gry, które są zupełnie nieznane, jakiś Sentiment, Monster Trucks, Riot, dziwna rzecz ogólnie, dziwna rzecz, ale no reklama jedna z, w ogóle zobacz jak dziwna ta reklama, mamy PlayStation, mamy podłączenie pada, czyli mamy kabel od pada, ale sam pad już kabla nie ma, do czego ten kabel idzie nie wiadomo. Do chyba łba tego, kto tą reklamę zrobił. Chyba się podłączył do PlayStation mózgiem. No dobra, reklama Formuła 97, fajny tekst. Prawo jazdy to wymysł Gredów ze słabym refleksem. Dobra, ostatni numer 51 i na okładce mamy kultowe Fighting Force. Fighting Force, które grałem na PC-cie, oczywiście o tym powiemy sobie jak będzie tutaj w numerze. No dobrze, zobaczmy, co tutaj przygotowano dla nas. Widzę tutaj już kilka hiciorów przygotowanych. Z nowości Wiedźminy i to jest ten Wiedźmin, który miał wyjść wydany przez Metropolis, jak widzicie. Pierwsze screeny, wyglądało to całkiem nieźle, powiem Wam, jak dla mnie. Na 98 już rok, 97 wyglądało to naprawdę dobrze. Ciekawe, czy gdyby wyszedł Wiedźmin wtedy, to byłoby tak kultową grą jak dzisiejszy Wiedźmin. Podejrzewam, że oczywiście to, co planował stworzyć Metropolis i to, co stworzyło CD Projekt, to były dwie zupełnie różne gry o różnych niesamowicie różnych założeniach i gameplayowych, ale szanuję, że próbowano kiedyś już coś takiego zrobić. Szkoda w sumie, że to nie wyszło. Dzisiaj uważam, że mogłoby to być fajną taką podkładką. Ciekawe, czy wtedy na przykład CD Projekt, gdyby wziął się za swojego Wiedźmina, to by budował całą grę od nowa, czy raczej by na przykład wziął tą spuściznę z Metropolis i ją troszkę pozmieniał i gra by była troszkę inna. No, dziwne. Nigdy się tego nie dowiemy, ale to jest oczywiście dosyć ciekawe. Przypomniała mi się ta gra, którą mówiłem o Take No Prisoners, czyli ta strzelaninka, która była widziana z góry, drugą grą w klimacie fantasy, ona się nazywała Mage Slayer, przypomniało mi się. Mech Commander, czyli coś mamy o mechach, niestety w to nie grałem. Worms 2, no Worms 2, słuchajcie, to była w ogóle szajba, bo pierwsza część to była taka pikselowa, bidna ta gra i nagle wychodzi Worms 2 z fantastyczną, kolorową, komiksową grafiką i animacją i po prostu odpadłeś, jak to zobaczyłeś. Pamiętam, że Wormsy to była kultowa gra, to większość chyba z Was grała w Wormsy i firma, która to robiła, to było Team 17, no oni tam mocno w te Wormsy poszli później, bo to był taki chyba największy hicior do momentu, aż wydali Worms 3D, który był totalnym gniotem, ale faktycznie Worms 2 w mojej opinii, tam chyba była jeszcze Worms 2 Reinforcement czy coś takiego, ta druga część, ten dodatek był jeszcze lepszy. To było szczytowe osiągnięcie, jeżeli chodzi o Wormsy. Potem wiem, że wyszły jakieś Wormsy już wiele lat później, które właśnie nawiązywały do tych Wormsów dwójki i to chyba też było całkiem niezłe. Piąty element, no film był dosyć popularny w latach 90. z Milą Jovovich, więc oczywiście spróbowano zrobić grę,
która wyszła strasznie słabo. Można było stelować tą nie wiem, Lilu, tak ona chyba się nazywała, jak i Bruce'em Willisem. Pamiętam, że grę skończyłem w strasznych męczarniach, bo to był taki trochę nieudany klon Tomb Raidera, taki w ogóle jakiś siermiężny, okrutnie. Próbowano coś tam z tego zrobić, ale to nie wyszło. Baldur's Gate, kultowa gra, oczywiście z fantastycznym Piotrem Frączewskim. To oczywiście na razie jest w formie zapowiedzi. Wtedy jeszcze może z tych zapowiedzi nie zapowiadało się epicko. Epickie było to, że ta gra była po polsku, wiadomo, ale wtedy jeszcze tak nie było wiadomo, że ta gra będzie po polsku. To jest taka, powiedzmy, wczesna zapowiedź, ale fani RPG-ów na pewno mieli to na oku. Messiah, gra, którą mam w jakiejś takiej dziwnej wersji, ni to ruska, wydaje mi się, że to jest wersja beta, na płycie wypalona, oczywiście na ruskim tłoku. W grze sterowaliśmy takim śmiesznym cherubinkiem, który mógł przeistaczać się w różne postacie. Dziwna to była gra, powiem Wam. Bardzo dziwna, ale zresztą dlaczego dziwna? Gra została stworzona przez Shiny, także twórców m.in. Earthworm Jima i MDK, także oni robili dosyć dziwne gry, ale to jakoś im nie pykło. Było to nawet graficznie bardzo dobre, ale gra jakoś tak, mi się też jakoś to dziwnie w to grało. Nie umiałem w to grać, jakieś takie za bardzo odjechane. No i Blade Runner kolejny raz, już taka większa zapowiedź. No muszę przyznać, że tutaj z tych screenów no to wyglądało po prostu bajecznie, nie? No Westwood zrobił po prostu robotę niesamowitą, próbując przełożyć wręcz całe kadry z filmu w świat gry, ale to im się udało. Westwood miał łeb na karku, tam ludzie, którzy to ogarniali, wiedzieli co robią, no i gra oczywiście wyszła świetna, no oczywiście odsyłam również do To było grane. O, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Kojarzycie tą grę oczywiście z Zagrajmy w Krapa. Co stream jest chociaż jedna osoba, która się pyta, kiedy skończy Mortal Kombat Mythology Sub-Zero do końca, bo przyszedłem tylko do połowy, bo potem trzeba było przejść grę drugi raz. ale jest. Co ciekawe, jest jeszcze jedna gra, którą też szykuję i jest to Special Force. Sonya Blade albo tam się steruje, co prawda Jacksem, ale chyba tytuł jest Sonya Blade, o ile dobrze pamiętam, już trochę zacząłem w to grać, ale ta gra jest po prostu jeszcze gorsza od tego Mythology. Pewnie się pojawi w którymś momencie, Zagrajmy w Krapa. Te gry chodzone, Mortal Kombat, to do momentu Shaolin Monks to były jakieś żenady. No i Fighting Force. Pamiętam, że Fighting Force też mam na ruskim tłoku i muszę przyznać, że gra była świetna. Słuchajcie, to była bijatyka, której brakowało mi na PC-cie, które widziałem na konsolach i chciałem zagrać na PC-cie. To było takie przeniesienie klasycznego beat'em upa, gdzie idzie się w prawą stronę w świat 3D. Były 4 postacie do wyboru. Ta największa, ten łysy koleś mógł na przykład z rozwalonego samochodu wyjąć silnik i tym silnikiem kogoś rzucić. No to było w ogóle coś niesamowitego. Oczywiście można było zbierać całą masę przeróżnej broni, samochody można było niszczyć, z niezniszczonych samochodów podnosić koła, no tak jak mówię, ten jeden mógł podnosić silnik. Fantastyczna gra, aczkolwiek pamiętam, że tą grę kupiłem w niedzielę, o 10 byłem na giełdzie. Wróciłem do domu gdzieś na 12, a o 14 już grę skończyłem. Także byłem trochę zawiedziony, bo gra była niesamowicie krótka, ale faktycznie pod kątem masakry, jaka tam się działa, no to 9 na 10 spokojnie bym dał. Naprawdę fajna bijatyka, ale koszmarnie krótka. Bardzo fajna. Wiem, że wyszła też dwójka, ale dwójka się pojawiła chyba tylko na pierwszym PlayStation. Niestety w drugą część nie miałem okazji zagrać, ale pierwszy Fighting Force mi się niesamowicie podobał. Dobra, NHL, jakieś piłki to w ogóle pomijamy. Ignition nie grałem. Nitro Racers 3D nie grałem. Last Rides, co w ogóle? To ktoś próbował chyba na silniku z Wolfensteina coś tu upitolić i chyba coś nie wyszło. Sideline też nie znam. Shadow of the Empire, gra, która oryginalnie pojawiła się na Nintendo 64, na mnie robiła potworne wrażenie, byłem wielkim fanem, jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, szczególnie tych epizodów 4, 5, 6, no i ta gra jakby działa się obok epizodów tam 4, 5, 6, także zahaczała o postacie, między innymi tu mamy Luka Skywalkera zrobionego na 3D, który wygląda jakby ktoś mu nadepnął na twarz butem 10-kilowym, ale muszę przyznać, że gra była świetna. Pierwszy poziom, bitwa na Hoth, rewelacja. No, na podstawie tego poziomu Factor 5 zrobił całe gry Rogue Squadron, tak? Także to właśnie na podstawie tego jednego poziomu.
Później troszkę oczywiście cały ten klimat siadał, aczkolwiek gra na tyle była kultowa, czy tam ta powieść Shadow of the Empire była na tyle kultowa, że George Lucas w którejś wersji Gwiezdnych Wojen dodał ten statek Dasha Rendara wylatujący z Mos Eisley w epizodzie 4. To było ciekawe, że to było na tyle popularne, że zdecydował się właśnie zamieścić taki easter egg z Dashem Rendarem w filmie, tak? Co było w mojej opinii dosyć sporym sukcesem samej powieści Shadow of the Empire. No ale gra też wyszła super, tak? Oczywiście w mojej opinii książę Xizor, który tutaj był głównym bad guyem, nie umywał się do admirała Trauna, który był w mojej opinii po Vaderze jest moim ulubionym ogólnie bad guyem w Gwiezdnych Wojnach. Po Vaderze, ale wyszło, no dobra gra. No, tutaj muszę pochwalić, bo Shadow of the Empire, świetny tytuł. Pamiętam, zazdrościłem posiadaczom Nintendo 64. Wyszła wersja na PC z dodatkowymi cutscenkami, bo na Nintendo 64 zamiast cutscenek były po prostu screeny, bo cartridge miał maksymalnie 64 MB, więc nie można było tych filmików zamieścić. Shadow Warrior, czyli kolejna gra na silniku Duke'a po Blood i Duke Nukem. Potem jeszcze wyjdzie oczywiście Enslaved. Powiem tak, ja ogólnie, szczerze mówiąc, za tymi starymi wersjami tak niezbyt. Obok Duke'a, po Duke'u wszystko co wychodziło mi się średnio podobało. I Blood mi się średnio podobał, i Shadow Warrior, i Enslaved. To były takie gry, które były ok, ale to nie było to. Oczywiście potem doczekaliśmy się 2 części wznowionych Shadow Warriora, które były zupełnie innym tematem, ogólnie fajne siekaninki, ale ten klasyczny średnio. No i Turok, kolejna gra z Nintendo 64, kolejna gra, którą gracze na PC mogli zazdrościć, ale jak widzicie też się pojawiła na PC-ta. A warto wspomnieć, że chyba w zeszłym roku wyszła też wersja na Switcha, którą może, mam nadzieję, że dla Was też zrecenzuję na Switchu. Turok to był oczywiście pokaz akceleracji 3D FX-a, czyli wyglądało to naprawdę dobrze, chodziło płynnie, aczkolwiek tam, ponieważ gra była z Nintendo 64, tam była taka mgła sztuczna zrobiona kilka metrów przed bohaterem, to było dosyć słabe, ale sama bijatyka była spoko, chociaż nie umywa się do drugiej części. W mojej opinii druga część Turoka była wiele lepsza. Jedi Knight, kolejna gra, którą również miałem na ruskim tłoku i którą dla Was recenzowałem w ramach serii, to było grane, czyli to jest druga część Dark Forces, tym razem całość przeniesiono w grafikę 3D wraz z bitwą na miecze świetlnej. Wyszło to całkiem nieźle. Oczywiście to była też pierwsza gra, czy też pierwszy raz od czasu powrotu Jedi zdecydowano się zamieścić filmowe sceny z użyciem lightsaberów, czyli mieczy świetlnych. Taka mała ciekawostka, tak? Natomiast gra wyszła fenomenalna, można było przełączyć widok w tryb trzecioosobowy, co mało chyba kto robił. Same walki na miecze były tak zrobione ogólnie, nie za bardzo było wiadomo co tam się dzieje, ale samo zobaczenie, zobaczcie, tak jak tutaj TIE Bomber w 3D, czy tam AT-AT, czy tam AT-ST w 3D, no to była magia, nie? To magia Gwiezdnych Wojen nadal działała. No i to, że to było nadal klasyczne Gwiezdne Wojny, czyli epizody 4, 5, 6, no to było po prostu niesamowite. No i te cutscenki z aktorami zawsze na propsie u mnie, a tutaj było ich wyjątkowo dużo i były całkiem niezłe. Tu mamy jakiś poradnik do Hexena 2, Wodny Świat, jedna z największych klap filmowych w dziejach. Utopili chyba $100 milionów w tym, dobrze pamiętam, jakoś w ogóle im to nie pykło. Flight Simulator 98, teraz mamy Flight Simulator chyba 2020, który jest jedną z gier z najbardziej realistyczną grafiką ever. Zobaczcie, w 98 roku, może to nie jest najbardziej realistyczna grafika ever, ale faktycznie już wtedy aspirował do gry, która miała naprawdę fenomenalną grafikę na tamte czasy. Także może tutaj no nie wygląda, ale na 97 rok to było dobre, nie? Riven, szczerze mówiąc, po Myście nie miałem ochoty grać w te wszystkie takie już gry przygodowe w tamtych czasach oparte o screeny statyczne, dlatego w Riven już niestety mnie ominęło. Achtung Spitfire i Battleships nie znam. Risk to pewnie gra ryzyko przeniesiona na komputer, Working Incorporated, Konstruktora, co ciekawe grałem, bo miałem takiego kumpla Michała, który lubował się w takich grach właśnie ekonomiczno-strategicznych i on właśnie tego konstruktora od ruskich miał i ja też miałem okazję w niego oczywiście dzięki temu zagrać.
No i ponownie wracamy do gry Myth. Nie będę już drugi raz mówił tego, co mówiłem. Fantastyczna gra, polecam, jeżeli ktoś nie sprawdził. Imperializm nie znam. No i Conquest Earth. Miał być hit, wyszedł shit. 5/10, chociaż ja bym dał 2/10. Kolejna totalnie generyczna gra RTS, która miała być jakimś mega hitem, a wyszła z tego straszna kupa. I ja się nie dziwię. Nie wiem, sam się też w sobie tą grę kupiłem na fali hype'u, który został wygenerowany przez PC Gamer, polski oddział. I kupiłem tą grę i nagle się okazało, że to taki w ogóle syf straszny, niegrywalny, że to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie? W porównaniu do Command Conquer to był jakiś straszny syf. Dark Reign, The Future of War, też nie grałem, ale to też jakiś RTS-ik, jak mówię, tych RTS-ików potem wychodziło bardzo dużo, bo popularność Warcrafta, Starcrafta później, Command and Conquer spowodowała, że bardzo dużo firm sięgało po tą dziedzinę gier, czy też ten gatunek gier. Incubation, też nie grałem w Incubation, chociaż dużo dobrego słyszałem, zresztą ocena 8/10 też mówi, że jest to dobry tytuł, ale niestety mnie to jakoś ominęło. The Seventh Legion i to ponownie RTS-ik, słuchajcie, zobaczcie ile RTS-ików w jednym numerze. Nie grałem w tego 7 Legion, ale to jest coś chyba na bazie Warhammera 40 000. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy dalej. Pierwszy numer Neo w tamtym czasie, jeszcze nawet go gdzieś mam, słuchajcie, bo kupiłem ten pierwszy numer Neo, chociaż nie miałem konsoli, ale byłem ciekawy, no bo przede wszystkim dlatego, że Neo założył Gulasz, tak, także to musiało być kultowe i mam gdzieś ten numer w domu, no nawet chyba spoko były, przeczytałem sobie o grach, których nie miałem okazji zagrać na konsoli i ogólnie spoko. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Druga część Nightmare Creatures chyba to jest, albo pierwsza, pierwsza część Nightmare Creatures. Wyszła też druga część Nightmare Creatures, ale ona tylko pojawiła się właśnie na konsoli, o ile dobrze pamiętam i nie miałem okazji w nią zagrać. Street Fighter X. Wiele osób myśli, że Street Fighter 4 to był pierwszy Street Fighter, który był w trójwymiarze i to nie jest prawda, bo wcześniej pojawił się jeszcze Street Fighter X. Wyszły o 4 chyba albo 6 części na maszynach arcade. I również Street Fighter X pojawił się na PlayStation 2. Także to były pierwsze Street Fightery w trójwymiarze. A 4 no to była tam, nie wiem, 6., 7, zależy jak liczyć. Co my tutaj mamy? Na Sega Saturn Duke Nukem, oczywiście zrobiony przez kultowe Lobotomy Studio na zupełnie innym silniku, bo build nie działał i w mojej opinii zrobili to na innym silniku, który był lepszy od builda. To był w ogóle niesamowite. Zresztą tak jak i Quake'a, tak? Bo Quake działa na tym samym silniku właśnie. No, od Lobotomy Software. Także udało im się tu zrobić naprawdę fajną rzecz. Jakoś mało tych gier, słuchajcie. To są same nowości tylko. Na Nintendo 64 tutaj mamy, zobaczmy, to jest chyba właśnie to, co mówiłem, czyli GoldenEye. A tu mamy jakieś Blast Corps. Nie znam tych gier niestety. Czytałem o nich, o Burning Rangers. Wielu uważa, że jedna z fajniejszych gier na Sega Saturn. Ja nie miałem okazji w nią zagrać, ale czytałem gdzieś, że całkiem dobra, no ale... Nie wiem, czy będę miał okazję kiedyś to sprawdzić. No i dobra, tu jeszcze coś na Amigę wychodziło. Ciemna strona. Ojej, ciemna strona w ogóle wygląda koszmarnie. Kto to robił? Diogenes Software. Na co oni w ogóle liczyli? Słuchajcie, gra dostała ocenę 4/10. Na co liczyło takie Diogenes Software? Że sprzedadzą to w miliardach egzemplarzy? Co to w ogóle było? No i wróciły już Archiwum Mix i ponownie tutaj mamy coś tam o Archiwum Mix się możemy dowiedzieć. Nie wiem, czy jeszcze to było tak popularne w tamtym czasie, gdy wychodził ten numer, czy było tak popularne jak na początku, ale no, ludzie to oglądali, tak? Coś o Gwiezdnych Wojnach się pojawiło, jak widzicie, jakieś tam nowe historie. Tipsy Tricky dostały, słuchajcie, screeny. To był fajny pomysł zamiast takiej zwykłej takiego listingu tipsów, tylko ze screenem nawet spoko. Voodoo Corner, co to było Voodoo Corner? Chyba demo, jakie gry się na Voodoo pojawiły. Widzicie, mamy demo, mamy Shadow of the Empire działało, no i oczywiście też Take No Prisoners. No i dobra, mamy tutaj reklamy. Neon Genesis Evangelion, jedna z niewielu mang chińskich bajek, które oglądałem i które mi się faktycznie podobały. Bardzo fajny tytuł. Oglądałem je na początku na kasecie wideo, bo Tarkin miał chyba 2 kasety. Na jednej kasecie było, o ile dobrze pamiętam, 3 odcinki i kilka tych kaset miał, chyba 3, więc chyba 9 odcinków widziałem i byłem ogólnie zafascynowany. Niesamowity dla mnie film. W kwestii Ewangeliona niedawno się chyba pojawił na Netflixie. Nie wiem, czy wszystkie części, bo tam mi mignął gdzieś End of Evangelion i dodałem sobie do ulubionych, ale nie wiem, czy są wszystkie odcinki. Zamierzam sobie obejrzeć jeszcze raz, bo to jest chyba ta wersja
wznowiona, nie pamiętam jak to się nazywało, bo tam jest jakieś, wznowione są te wszystkie w 3 jakby turach wyszły. I zamierzam właśnie sobie jeszcze raz obejrzeć. No fajna. Tutaj muszę przyznać, że pomimo, że to jest chińska bajka, postacie z krowymi oczami, ale jest naprawdę spoko. Ewangelion jest naprawdę spoko, bo jest to taka historia, która ma takie drugie dno i polecam. Jeżeli nie lubicie chińskich bajek, ale szukacie coś, co dałoby się tam obejrzeć, no to Ewangelion jest takim tytułem, który naprawdę polecam, bo jest naprawdę spoko. No i dobra, i na tym się chyba zatrzymamy. I zobaczcie, tutaj mamy Metropolis Software, Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, to jeden z naszych nowych projektów, możesz być jednym z jego twórców. Przez 3 miesiące Metropolis będzie otwarte dla nowych, utalentowanych ludzi, którzy cenią sobie profesjonalizm i jakość wykonywanej pracy. Oczywiście wtedy Metropolis szukał do Wiedźmina ludzi i szukał grafika 3D, modelowanie i animowanie, Softimage, REL 3D i 3D Studio, graficy 2D, programistów, muzyków, czyli w zasadzie wszystkich szukali, rozumiem, tak? I pracę można było wysyłać na dyskietkach lub CD. Ok. I oczywiście pod adresem Adrian Chmielarz. No, Adrian. Szkoda, że to nie wyszło. No, projekt chyba był taki, że oni się strasznie nagle zorientowali, że może to być hicior, że potrzebują masy ludzi, bo i co? I nie wyszło, no nie pykło. Tak jak mówię, no szkoda. Chciałbym zobaczyć, co z tego by wyszło. Okej, na tym się zatrzymamy. To były 3 numery Secret Service'u. Czekam na Wasz feedback, czy chcecie oglądać dalej tego typu materiały. No i jeżeli tak, przejdziemy do kolejnych numerów z 97, koniec 97 i początek 98 roku. Tak jak mówiłem, nie będę się śpieszył z tymi odcinkami. Ile będą, tyle będą. Będą 40 minut, będą 40, będzie godzina, to będzie godzina. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.